No i witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku mojego YouTube'owego projektu Dom za złotówkę. Jest to projekt internetowy, w którym to pokazuję Wam od podstaw, od zakupu działki po budowę domu piętrowego o powierzchni 110 m2 rządowych projektów właśnie za złotówkę. W poprzednich odcinkach omówiłem z Wami, jaką zakupiłem działkę, czym się sugerowałem, jaki wybrałem projekt na budowę, a jeden odcinek wcześniej były pierwsze prace, jakie już na tej działce podjąłem. A tymi pracami była budowa tego właśnie ogrodzonka. Odcinek okazał się dosyć długawy, dlatego dzisiaj jest to po prostu druga część. Ogrodzenie nazwałem betonowo-panelowe, a powinno być tak naprawdę hasiowo-panelowe, dlatego że będzie się składało z bloczków, no i oczywiście z paneli. Wybrałem tą oto metodę, bo uważam, że będzie solidniejsza, tańsza i coś będzie można zrobić z niej w przyszłości. Jak mi to będzie dalej szło, jeżeli jesteście ciekawi, zostawcie łapkę w górę i zapraszam do oglądania. No i wszystkie bloczki dookoła mam już wmurowane. Zobaczcie sobie. Oczywiście poza frontem działki. Front zostawiam, dlatego że jak dużo będzie mi tutaj ciężarówek różnych materiałów wjeżdżało, to ogrodzenie z frontu na razie mi nie jest potrzebne. Zrobię ogrodzonko tam zwykłej siatki leśnej na szybkiego, żeby można było otwierać. Tu już częściowo są już moje stopy zasypane. Osoby, które dopiero być może odnalazły ten nowy projekt, to pokażę jak tym osobom, jak ja to właśnie robiłem. Zobaczcie, wyglądało to w ten sposób, bo tu jeszcze nie jest zasypane, bo wczoraj to zalewałem. Stawiałem dwa bloczki w ten oto sposób, jeden czarny, tak, no i szary, żeby w miarę do żyłki podnieść. Oczywiście w miarę, jeden jest większy, drugi jest mniejszy. Bloczki nie są równe, ja będę musiał je murować na zaprawie, więc bloczki malowałem dysperbitem, tylko po to, żeby wydłużyć troszeczkę ich żywotność w gruncie. Nie zależy mi, żeby one tutaj stały 100 lat, dlatego że żadne ogrodzenie nie postoi 100 lat, tym bardziej panelowe ze słupków jedynki. Robię je dlatego, że jeden bloczek kosztował mnie 2 zł. Przepraszam, 500, tak, 2 zł. 2 zł. Każdy słupek niech ma nawet 10 takich bloczków, to jest 20 zł. A najtańszy, oczywiście solidniejszy słupek metalowy. Solidniejszy, mówię, ściankę jakąś grubszą niż jedynkę. Można kupić najtaniej za 46 zł. Więc ten bloczek poza pracą, poza męczeniem się większym troszeczkę dołkiem, bo trzeba więcej wykopać tej ziemi i więcej betonu wlać, wychodzi po prostu taniej. Jedyne co, to praca. No i co? Dzisiaj zabieram się za dalszą część, ponieważ mam to wszystko już zrobione, więc szykuję druty, przebijam się, no i tak jak w poprzednim odcinku pokazywałem, drutami wbijam się w ziemię, no i kotwię te słupeczki. No i uciąłem sobie kilka prętów ósemek, wszystkie na 1,50 m. Teraz tak, te bloczki, które tutaj mam, ten pierwszy to on zawsze tylko stoi, on nie jest ani tam przymurowany, ani zalany. Ten jest zabetonowany częściowo, więc sobie to odkrywam. No i co robię? Wybijam dziury. Dlatego, że jak pamiętacie, te bloczki mają takie otwory, więc wybijam sobie w dwóch miejscach. Dla mnie to będzie zawsze pierwszy ten i drugi z tego skosa. Ok. No i tak samo będę robił z tymi bloczkami i z każdym następnym bloczkiem, który będę jechał do góry. Dlatego, że tu gdzie będą pręty, będę chciał to przelewać betonem
ale tylko do pewnego momentu. No i dobra, biorę sobie taką 150, no i staram się ją gdzieś tam w ziemię wbić, przebić się przez ten dolny bloczek, gdzieś znaleźć tam jakiś moment. O, chyba tu pójdzie. No i dobra, poszło. No i co? Dwie warstwy bloczku są na dole te bloczki, które po dwa stoją, więc one robią 24 cm. No i ten bloczek właśnie, który tutaj widzicie, to jest znowu 24 cm, więc one mają 50. Więc ja bym chciał, zrobiłem sobie tutaj specjalnie na 1,50 m, żeby one przeszły i jeszcze tak 60-70 może sobie wystawały. I tyle. Tu sobie tam troszeczkę nagnę. Dlaczego? Dlatego, że narożne oczywiście będę zbroił do samej góry, bo to jednak narożne słupki to narożne słupki, ale te wystarczy mi, że sobie dotąd je zazbroję. Postawię ten słupek, jeszcze jeden i może troszeczkę niech mi wejdzie na trzeci bloczek i to mi wystarczy. 4., 5., 6. i 7 już nie będę zbroił, będą tradycyjnie normalnie wymurowane. Ja nie wierzę, żeby to miało w jakiś tam sposób walnąć. Zobaczcie na przykład ten pierwszy narożnik, co próbowałem tam na piankę go, ale niestety krzywe bloczki. No to tutaj przejechałem z tymi drutami do samej góry. Ale każdy tutaj kolejny już mi wystarczy na tą wysokość. Te dotąd jak bloczki będą przezbrojone, to te kolejne 3 to już mogą być tradycyjnie wymurowane. No i co? Jadę sobie tak do samego końca. Jak widzicie, zacząłem wam mówić o jednym, a drugie zacząłem robić. Mówiłem wam, że będę wbijał te pręty dzisiaj, ale doszedłem do wniosku, że jak będę robił całe to ogrodzenie, no to wtedy będę te pręciki sobie do końca tam wbijał. Wziąłem się za murowanie narożników, chciałem wymurować narożnik, tak więc zobaczcie, narożniczek wygląda sobie w ten sposób. Urobiłem sobie zaprawy, mówię krzywe bloczki, ale w tym miejscu i w tym miejscu przerzuciłem po kawałeczku pręta 8, tak więc żeby to wszystko grało. No i tutaj na górze pozalewałem, pozagęszczałem te pręty, które sobie idą do samego dołu. Tak samo zrobiłem już tamten słupek, a taką miałem ochotę zrobić tą część ogrodzenia, by móc sobie po prostu tutaj murować tą krótszą część. Chciałem już po prostu, żeby zaczęło to jakoś wyglądać, więc zrobiłem sobie też i ten słupeczek. No i co, będę przerzucał linkę. Do linki się nie ustawiam, jeżeli chodzi o piony, tylko ustawiam piony, zobaczcie, z tej strony, bo mi zależy, żebym mógł równo panel przyczepić. Natomiast linka musi mi już sama poustawiać tutaj, jeżeli chodzi o pion między tymi dwoma słupkami. No a tutaj, jak pamiętacie, ja już zmurowałem ten pierwszy bloczek, więc tutaj mam te pręty. Nie wiem, czy będzie widać. Będzie widać, czy nie będzie widać? Może nie będzie widać. Dobra. Mam tutaj pręty, więc mogę sobie jechać dalej, tylko wstawię sobie pręty, żeby przedłużyć je podczas murowania, więc to już nie będzie problem, więc mogę sobie śmiało zabierać się do murowania.
No i słupeczek za słupeczkiem, jakoś pomalu idziemy do góry. Jeżeli ktoś by się zastanawiał, jak ja tu muruję, to powiem, że ja nie jestem co prawda mistrzem tradycyjnej kielni, choć kielnię mam, ale mam też i łopatkę. Wiele glazury robiłem w życiu, więc łopatką mi niektóre rzeczy lepiej wychodzą niż kielnią. No ale ja biorę sobie troszeczkę towaru, zacinam w kąt, jak się tam hasiaki muruje. O, pyku, pyku, z jednej, z drugiej. O, w ten oto elegancja Francja sposób. No i tutaj tak samo zrobić zacięcie. I teraz tak, drut będzie tu, drut będzie tu, młoteczek mi w akcji zginął, muszę młotek znaleźć. Jest i młoteczek, tak więc wybijam otworki tam, gdzie będzie pręcik. No i na słupek. A, widzicie, zagadałem się. Jeszcze tutaj daję w środek oczywiście, nie? Żeby nie było, że nie ma stabilności. O, tak. Dobra. I tylko go stawiam. Natomiast hasiowym bloczkom nie można ufać, jeżeli chodzi o płaszczyzny. Więc bardziej staram się go poziomować po długości. Ok. No mówię, tutaj to naprawdę jakieś tam delikatne korekty, ale w tą część ja się w ogóle nie przykładam do tych bloczków, bo one potrafią bardzo oszukać. Więc akurat ustawiłem do żyłki. Zobaczmy teraz ten poziom. No i względny. No i też jest bardzo ładnie. Delikatne jakieś tam przesunięcia to mnie nie martwią, ponieważ mam jakieś tam 2 cm zapasu. Teraz co ja sobie robię? No nadmiar oczywiście biorę i teraz dopiero zaczynam używać kielonki. Pyk, 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 pyk. Dlatego, że czubkiem kielni, ja wiem, że zawodowi murarze, tradycyjni murarze, to oni wszystko kielnią robią. Nie jakoś kielnia tam za bardzo w ręku nie leży, więc wolę łopatkę i kielnię używać. Ale z drugiej strony też nadmiar sobie zabieram. No i staram się tak tą końcówką wyprofilować tą fugę, żeby to mniej więcej tak wyglądało. Oczywiście później sobie to nam wszystko pouzupełniam, ale na ten moment mi to wystarczy i jadę dalej. Nie sugeruję się, że żyłkę sobie postawiłem tutaj, ponieważ ta żyłka to lata jak psu genitalia. To jest pierwsza rzecz, a poza tym jak bloczek jeden będzie tutaj 2-3 cm, jak będzie mnie to jakoś tam bardzo kuło na końcu, to sobie te, które wystają, odetnę boszem i szlifierką kątową i będzie bajka. Jadę dalej, bo zimno. No i tak wyglądają 4 warstwy mojego ogrodzenia. Na tych 4 warstwach się zatrzymuję. Biorę sobie jakiś dłuższy pręcik, ponieważ dzisiaj już się bardzo chmurzy, ja ich nie będę zalewał, więc wszystkie te spoiny, które mogły tutaj powychodzić mi wewnątrz tych otworów, ja po prostu tym pręcikiem sobie je zrzucę. Że jak przyjadę jutro i będę to zalewał, to żeby mi to nie zaschło, ten beton do samego dna z drutami sobie tam spłynął. Rzadki urabiam beton B20 i będziemy sobie tutaj wlewać, a tymczasem wykorzystam jeszcze trochę dnia, ponieważ żyłki na całą działkę nie będę rozwijał, bo ta żyłka będzie mi wisiała, to muszę sobie przygotować jeszcze słupki
mniej więcej po środku, tylko po to, żeby móc później łączyć żyłeczkę na kolejne murowanie słupków. I dobra, jak widzieliście, już tą stronę sobie wymurowałem, więc w końcu mogę żyłkę zdjąć, ale zanim zdejmę, to zobaczcie sobie, w jednych miejscach ten sznurek jest na około 1 cm, w innym miejscu mam go na praktycznie 0, a jeszcze w innym mam nawet 2 cm, tak? Więc to jest spowodowane, że te bloczki są po prostu nierówne. O, tutaj wystartowałem sobie, a tutaj to nawet poniżej wystartowałem, więc raz, że bloczki są nierówne. Ja myślałem, że wszystkie będą miały 24, ale jedne mają 23, drugie mają 23,5. Spoiny też wiadomo, że nigdy nie będą jakieś tam równe w tym przypadku, więc po prostu odpuściłem sobie, pojechałem z tym. Jak wymuruję całe ogrodzonko dookoła, to zobaczę z daleka, czy coś będzie się wyróżniało. Jeżeli któryś słupek po prostu będzie się wyróżniał, no to wezmę szlifierkę i obetnę ten centymetr. Będzie z bani. Tak więc wygląda sobie to w ten sposób. No i w końcu mogę mój kochany sznureczek zdjąć, który, nie ukrywam, już mnie dosyć irytuje. No, więc zdejmuję sznurek, jedno gotowe. No i zabieram się w ten oto sposób za wszystkie. Czas wymurowania tego rozłożyłem to na 2 dni, jak widzieliście. Wczoraj dojechałem do połowy, zalałem sobie środek z prętami. Lepiej nie stawiać od razu wszystkich słupków jednego dnia, no bo wiadomo, że mogą się poprzechylać. Zaprawa też jest mocna, ale nie jest jakaś tam, żeby od razu utrzymać 10 słupków, tak? Więc wygląda sobie to w ten sposób. No a tak to wygląda w szerszym horyzoncie. Tu wszędzie dojechałem sobie na 4 bloczki, żeby móc je zalewać, włożyć pręty i zalewać. No i tą stronę, tutaj ten pierwszy bloczek już na stałe zmurowałem. I to jest, moi drodzy, tak naprawdę jeden dzień pracy. Rano zacząłem, jest przed 16. No i finito. Jutro sobie przyjadę i tak naprawdę jutro 2 dni będzie to wymurowane. Niestety dużo czasu mi zajmuje jeżdżenie po urzędach. Jestem w trakcie załatwiania dokumentacji na budowę. Przerywa mi to, więc tak naprawdę dłubię się z tym wszystkim 2 tygodnie. Ale szczerze, jeżeli by tak stanąć, to myślę, że 5 dni maksimum i to jest zrobione. Wiadomo, przekuwa się to troszeczkę na czas, no ale myślę, że wygląda dosyć ciekawie. Dobra, ja się na dzisiaj już zawijam i jutro będę jechał z tym wszystkim dalej. No i bloczek za bloczkiem. No i kładę sobie ostatnią sztukę. Wygląda sobie to w ten sposób, jakby ktoś chciał zobaczyć. A tak. I znowu
Pyku, pyku. Pyku, pyku. Nakładam sobie zaprawę w ten oto sposób. O właśnie. Jeszcze trochę tutaj. I na środek za 3. Super. I bloczek. Ciepło się zrobiło, się jakieś osy obudziły. Okej. Elegancja Francja, proszę Państwa. No i znowu, dla mnie to najważniejsze jest w pierwszej kolejności tutaj. Jest ok. Teraz mogę sobie tak mniej więcej sprawdzić. Nawet się trafiłem, więc nic więcej mi tu nie trzeba. Jedynie co ustawić się do sznureczka na tak zwaną zapałeczkę. No i wsiadio. No i teraz dopiero mogę kielonkę wziąć. Pyk, 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 pyk i fuga. No i co, elegancko, nie? No i w końcu mogę sobie sznureczek mój zdjąć. No i tak jak Wam mówiłem wcześniej, nie wiem czy będzie widać, na górze kompletnie nie ma linii. No i nie będzie linii. O, może zdejmę tą kielonkę. Zobaczcie sobie sami. Nie ma linii. Jak to mnie będzie wkurzało, jak założę już, skończę ogrodzenie, to sobie od sznurka odetnę to po prostu boszem i tyle. No dobra, ponieważ znowu odcinek wyszedł dosyć długawy, zrobimy trzecią część tego ogrodzonka, jak już będę robił podmurówkę i panele. Ale teraz zróbmy sobie jakieś podsumowanie tego wszystkiego, co ja tutaj wymurowałem, bo za dużo już się tego zbiera, nie chcę czegoś przeuważyć. No i tutaj znowu sobie zrobimy pauzę, ale mam nadzieję, że takie filmiki bardziej Wam pokażą szczegóły, więc utniemy to, zrobimy jeszcze trzecią część z tym ogrodzeniem, ale chciałbym też przejść do tych podsumowań, żeby nie było jak w poprzednim projekcie, że co 2-3 odcinki je robiłem i w końcu zapominałem co było kupowane, co było robione. Moi drodzy, mam nadzieję, że ta forma ogrodzenia Wam się w pewnym sensie podoba. Pamiętajcie, że ja to robię nie dlatego, że ono mi się podoba, czy chcę zrobić coś innego. Szukam sposobu na zrobienie czegoś taniej. Natomiast wiele osób pewnie powie, że no tak, ale ilość czasu, którą spędziłeś i tak dalej, to ja bym mógł pójść do pracy, zarobić, komuś za to zapłacić. Słuchajcie, po pierwsze, zarobić i za to komuś zapłacić. Dzisiaj osoba, która chciałaby robić, właśnie murować takie ogrodzenie, też by chciała wziąć na tyle dobre pieniądze, więc gratulacje, jeżeli bardzo dobrze zarabiasz. Faktycznie, jeżeli masz, nie wiem, 80 zł na godzinę, to faktycznie możesz 70 czy 60 dać komuś, bo byle kto Wam nie przyjdzie tego, tak dobrze nie pomuruje, jak Wy sami, bo jak zobaczycie, że jest coś spieprzone, to sami to poprawicie. Ktoś jak Wam przyjdzie, to może nie zobaczy. Nieważne. Natomiast jest jeszcze taki plus, jak ja to mówię, dodatni, że kiedy Wy to robicie, poświęcacie swój czas przede wszystkim, który jest cenny, od razu macie ten efekt. Więc no, wiecie, możecie iść do pracy, poświęcić swój czas, wziąć pieniądze i oddać te pieniądze komuś, żeby ktoś poświęcił swój czas. Ja uważam, że mogę poświęcić swój czas, od razu widzę ten efekt. Więc moim plusem takim dodatnim jest to, że od razu widzę efekt, więc mam to szybciej. Nie muszę dla kogoś pracować, żeby komuś zapłacić. Pomijmy to. Jeżeli chodzi o bloczki hasiowe, tak jak Wam powiedziałem, ja je kiedyś kupiłem po złotówce, plus 500 zł mnie kosztował HDS. Za każdym razem, kiedy jadę na działkę, ja sobie wrzucam 120 bloczków, busik. Skrzypi, bo skrzypi, ale jeździ i zawozi. Przewiezienie ich z miejsca na nową działkę już nie liczę, ale mój zakup, ja mówię, kupiłem 500 sztuk po złotówce. Przeglądając internet, widzę, że te bloczki są po 3,50, po 4 zł. Nadal, słuchajcie, jakbym miał 10 zł na słupek zakupić, myślę, że bym to zrobił. Dlatego, że
Jeszcze raz powtórzę, poza czasem, który straciłem na murowanie tych słupków, ja w przyszłości, jak mi coś palnie do głowy, jak będę miał za dużo pieniędzy i nie będę wiedział, co z tym robić, a ten czas prędko nie nastąpi, nie wiem, może na jakimś outlecie czy gdzieś dostanę jakieś tanie płytki ceramiczne, które będą bardzo piękne i ja sobie na przykład obłożę płytkami ceramicznymi. A jak? Będę miał ogrodzenie jak malina. Natomiast na tą chwilę mi te słupki w zupełności, kochani, wystarczają. One pewnie będą najbliższe 5-6 lat. Ja z nimi nic nie zrobię. Tak, ale wiem, że mam murowane i w przyszłości coś mogę z nimi zrobić. A co wy zrobicie ze słupkami, słuchajcie, metalowymi? Jak? Potem jakieś przęsła ładniejsze założycie, coś mocniejszego, coś silniejszego, może jakieś drzewka i tak dalej. No nic nie zrobicie. Z murowanym zawsze jest jakaś taka perspektywa czegoś tam w przyszłości. Oczywiście nie należę do ludzi, którzy będą myśleli fiu-bździu, że moje ogrodzenie to ma być najpiękniejsze na całej wsi. Nie, ja się tutaj sugerowałem taniością. I w ten oto sposób moje, słuchajcie, hasiaki mnie wyszły po 2 zł, 10 hasiaków poszło na słupek. Zacznijmy w ogóle od podsumowania przedostatniego odcinka. Tam była kwota 47 800, zostało to wliczone działka, jakieś tam prace i teoretycznie adaptacja projektu. Natomiast adaptacja projektu nie kosztowała mnie 1500, tylko 3000 zł. Docelowo 3000 zł, dlatego dopisuję jeszcze 1500 zł do tamtej kwoty. No i moi drodzy, bardzo mi licznie pisaliście w komentarzach, że nie uwzględniłem kosztów taksy notarialnej, czyli tego, co wziął notariusz, więc faktycznie biorę sobie akcik na ostatnią stronę i teraz mam tutaj zaznaczone wszystkie punkciki. Na podstawie czy rozporządzenia dla szefa Krajowej Administracji Skarbowej, które w całości przekazano 5 zł. Więc dobra, nie będę się wygłupiał, 5 zł. Teraz tak, podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie artykułu 7 ustawy bla 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 podatku 900 zł. Opłatę sądową na podstawie artykułu bla 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 o kosztach sądowych na podstawie cywilnych 200 zł. Taksę notarialną na podstawie rozporządzenia ministra i tak dalej 860 zł. Podatek od towarów i usług na podstawie bla bla 197,80. I za złożenie wniosku wraz z należnym podatkiem VAT wieczystoksięgowego wskazałem VAT nie zawiera kosztów wpisu faktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania podane zostaną każdy raz w napisie 246 zł. 246 zł. Więc słuchajcie, ja sobie to podliczę tu szybko. 5 plus 900 plus 200 plus 860 plus 197,80 plus 246. 2400. Przyznam szczerze, zapłaciłem 2200. Mi coś tam zeszli z tego. Ja to coś tak kojarzę, że to było 2200. Dobra, zróbmy te 2400 tak jak jest napisane, tak jest uwzględnione, więc dochodzi teraz kwota 2400 za akt notarialny. Kochani, bardzo Wam serdecznie dziękuję, że mi przypominacie takie rzeczy, bo ja staram się zajmować pracą, analizować i planować coś na przyszłość. Mogę się coś walnąć, od tego mam Was. Teraz idziemy w temat słupków. Słupków mamy, słuchajcie, 48 sztuk. I każdy słupek to jest 10 bloczków. Ja sobie tutaj teraz policzę te moje bloczki tak jak zapłaciłem. 2 zł u mnie wychodzi 20 zł. Cały czas jak mantrę powtarzam, że jeżeli miałbym zapłacić po 4 zł za ten bloczek, dzisiaj też bym go kupił. Tak, poważnie, kupiłbym, nawet jakby mnie na słupek 40 zł wyszedł i 60 zł by mnie wyszedł ze stalą i z cementem. Kupiłbym go, dlatego że mam cały czas świadomość, że to jest betonowy słupek, którym mogę coś w przyszłości zrobić. Z metalowym, za którym bym zapłacił 48 zł, do tego musiałbym łącznik kupić, łącznik też pewnie z 12. O, w ogóle miałbym do Was prośbę. Moje przęsła są po 2,55 rozstawy plus 50 cm słupek. Jeżeli ktoś, kto się zajmuje ogrodzeniami, bądź miał ogrodzenia i tak dalej, mógłby mi przeliczyć, ile by mnie kosztowało słupek metalowy, obejmy, panel, podmurówka, łącznik, ile by mnie kosztowało, słuchajcie, na 47 przęseł.
Będę Wam wdzięczny, jeżeli mi napiszecie to w komentarzach. Ja na ten moment obliczam 20 zł mi kosztował słupek i teraz tak, nie wiem jak ze stalą. Napiszcie mi też w komentarzach, ile stal dzisiaj kosztuje. Ja 8 miałem z poprzedniej budowy, która mi została i było 47 razy 2, 94 pręty, które w słupki wrzuciłem i 94 razy 1,5 metra. To jest 141 metrów i jeżeli mamy 12-metrowe pręty, to zużyłem tak naprawdę 14 12-metrowych prętów 8. Nie wiem po ile dzisiaj jest stal, dajcie znać mi w komentarzach po ile dzisiaj jest stal, to po prostu to doliczę. Ja tą stal miałem, więc ciężko mi obliczyć, musiałbym specjalnie lecieć na skład, a nie mam na to czasu. Więc napiszcie mi po ile jest stal, to tą kwotę sobie doliczymy. Natomiast jeżeli chodzi o cement, cement u mnie kosztuje 17 zł jeden woreczek. Jeden woreczek tak naprawdę starczał na wylanie 2 słupków. Tak więc u mnie, trzeba jeszcze raz je przeliczyć na budowie, 48 słupków, czyli 24 worki cementu razy 17 zł. 408 zł doszedł mnie cement. Piasek miałem z tego wykopu, dlatego że humusu miałem mało. Te bloczki co poszły zastąpiły mi humus, a piasek miałem świetny, więc wlałem sobie cement z tym piaskiem, który już był. Natomiast doszło mi jeszcze do zalania jeden worek na 5 słupków na zalewanie, czyli doszło mi jeszcze no przyjmijmy momencik 48, tak, doszło mi 9,5 worka, 10 worków cementu, czyli jeszcze kolejne 170 zł cement na te zalewanie tych drutów. No i w ten oto sposób mam zrobione ogrodzenie. Kwota wychodzi taka, jeżeli nic nie poknociłem, to już jesteśmy na zero. W następnym odcinku pokażę Wam, co będę dalej z tym robił. Mam nadzieję, że Wam to się podoba. Dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie i pamiętajcie, tam jest taki dzwoneczek, bo wiele osób mówi, że nowe filmy mu nie wyskakują. Jak klikniecie ten dzwoneczek, to będziecie mieli powiadomienia, że coś nowego puściłem. Będę się oczywiście, tak jak w poprzednich projektach, starał raz na tydzień Wam coś puścić, ale różnie może być. Zobaczymy. Więc też idzie zima, więc ale na pewno Was postaram zaskoczyć w ten weekend, bo będzie odcinków trochę więcej. Tak więc mam jakiś zaległy materiał, który muszę po prostu go Wam wrzucić. Trzymajcie się ciepło. Cześć.